Cześć, witam na Garage Mason. Długo się naczekaliście. Dzisiaj full review Anet A10. Zapraszam. Jak wspomniałem, długo wyczekiwany przez Was materiał i nie będzie to taki typowy full review, bo trudno byłoby go zrobić. Cały kłopot polega na tym, że tą drukarkę dostaliśmy tuż po jej premierze na targach IFA w Berlinie i tak jak stała, tak ją przywieźliśmy. Nie dostaliśmy jej w kartonie, więc nie będzie unboxingu, nie zobaczycie, co jest w środku w komplecie, bo tego jeszcze nikt nie widział. To jest pierwsza w prywatnych rękach taka drukarka. Przez kilka tygodni już zrobiliśmy kilka wydruków, zrobiliśmy trochę testów, posprawdzaliśmy kilka rzeczy i okazuje się, że wydruki to ta drukarka robi całkiem dobre, bo to sobie za chwilę zobaczycie, ale ma kilka takich drobiazgów, które Anet musi poprawić, a ja wiem, że oni oglądają ten materiał, więc to są sugestie, które na pewno Wam się przydadzą jako producentowi, a Wam użytkownikom na pewno pozwolą na łatwiejsze użytkowanie tej drukarki. Ten przegląd zaczniemy od samych wydruków, a potem przejdziemy sobie trochę do budowy, bo tu jest naprawdę o czym mówić. Ta drukarka ma kilka takich rozwiązań, których nie spotkałem nigdzie wcześniej. Nikt więcej czegoś takiego nie zrobił. I one na pewno są warte zauważenia i na pewno warte pokazania. Wydruki robiliśmy na kilku materiałach. Ten ciemny niebieski to chińskie PLA, które dostaliśmy razem z drukarką. To jest również PLA, ale już Ink 3D, polskie i PET. Na tych materiałach zrobiliśmy testy. O ile sam chiński filament to właściwie idealny wydruk, wykonany bez podpór, znajomy wszystkim królik. O tyle już na inku, którego skądinąd ja bardzo lubię, bo jest stabilny, jest to dobry materiał, miałem duże problemy, żeby to poustawiać. To sobie na pewno zobaczycie na zdjęciu, które jest teraz widoczne obok mnie, że pozostały ślady po źle ustawionej retrakcji. Naprawdę namęczyłem się, żeby tą retrakcję ustawić najlepiej jak potrafię, ale mimo wszystko drukarka trochę mi nadal zostawiła takich kłaczków i ten wydruk nie wygląda tak jak powinien. Tu trzeba nad tym jeszcze popracować i ja na pewno się jeszcze nad tym pochylę, bo filament Ink 3D z Poznania jest dla mnie jednym z najlepszych, jakie do tej pory używałem. Bardzo go lubię, a tutaj nie osiągnąłem tego, co zwykle. I dlatego muszę znaleźć przyczynę takiego stanu rzeczy. No i potem przyszła pora na PET. Wydrukowaliśmy taki wazonik i on się wydrukował na tyle fajnie, na tyle dobrze, bez żadnych problemów retrakcyjnych, bez żadnych nitek w środku, że postanowiłem wydrukować sobie większą wersję. No i tu zaczęły się schody. I tu przechodzimy do mechaniki tej drukarki. Pierwszy duży wydruk, drugi duży wydruk i obydwa nieskończone. Dopiero za trzecim razem się udało. Czym to spowodowane? Ano tym, że te mocowania, które są tutaj przy głowicy, po prostu się rozkręciły. Nie potrafię Wam powiedzieć, czy jest to przypadłość jednej z prototypowych drukarek i seryjnie to już nie będzie występowało. Natomiast w naszym przypadku co drugi wydruk potrafi się tutaj to stężenie rozkręcić. Albo z jednej, albo z drugiej strony. Będzie trzeba użyć takiego kleju adhezyjnego do śrubek. Loctite albo taki turbolock. Jest tych klei dużo na rynku, można sobie jakikolwiek wziąć i nim problem rozwiązać. Z takich mechanicznych problemów to jest właściwie jedyny, jaki żeśmy zauważyli. Tu po prostu rozkręcają się te stężenia. Z górnymi nie było problemu, nie sprawdzałem, nie rozkręcałem, czy jest tutaj to na Loctite skręcone, ale jeżeli mam coś zasugerować producentowi, to
na pewno skręcanie tych głowic na klej adhezyjny. Co do samej drukarki, ona posiada kilka naprawdę sprytnych rozwiązań. Przede wszystkim drukarka będzie dostarczana do użytkowników w całości. To już nie jest sprzęt do it yourself, to się wyciąga z pudełka i to ma działać. I rzeczywiście, tak jakśmy ją przywieźli, ona bez najmniejszych problemów postawiona u nas na stole zaczęła drukować. Ja widziałem też na targach wydruki z TPU, z materiału elastycznego, takiego bardzo miękkiego. I ta drukarka radziła sobie z tym świetnie. Taki duży wydruk. Żadnych śladów niedolewek, czy zepsutych kantów, czy czegokolwiek nie zauważyłem. A widziałem, jak się to drukowało, więc na pewno było to zrobione na niej, na pewno było to zrobione przy mnie. Także tutaj nie można mieć żadnych zastrzeżeń. Przejdźmy do sprytnych rozwiązań budowy. To chyba pierwsze i najważniejsze. Stół. Się wyciąga. Stół tutaj od spodu ma dwa duże kontakty, które zapewniają odpowiedni przepływ prądu. Zasilany jest z 24 V i posiada zaczepy magnetyczne. Dzięki temu możecie go łatwo zdemontować i łatwo zamontować na miejscu. Chyba się nie spotkałem jeszcze z takim rozwiązaniem nigdzie. Oczywiście magnetyczne powierzchnie i tak dalej, tak w Prusie i 3, ale całego wyciąganego stołu chyba jeszcze nigdzie nikt wcześniej nie zrobił. Kolejnym sprytnym rozwiązaniem w tej drukarce jest system autopoziomowania. Nie widać tutaj żadnych czujników, bo ich tu po prostu nie ma. Czujnik znajduje się przy takiej codziennej pracy pod stołem. Stół należy zdjąć. Czujnik wyprowadzić. Założyć stół z powrotem. A sam czujnik umieścić na dyszy. System autopoziomowania uruchamia się z wyświetlacza. Służy do tego symbol kotwicy. Zostanie wykonana seria pomiarów, tak samo jak w każdej innej drukarce, na przykład tak przy naszym czujniku Halon. Tutaj działa to w bardzo podobny sposób. Również mierzy od góry. Nie jest to czujnik indukcyjny, jest to czujnik zakładany pomiędzy dyszę a stół. Co ciekawe, pomiary zostają zapisane w pamięci komputera pokładowego i nie trzeba ich wykonywać za każdym razem. Po prostu są w sposób automatyczny wpisywane do G-kodu, który uruchamiany jest z pamięci USB. Po zakończeniu pomiaru sondę należy zdjąć i schować z powrotem pod stół. Następny element to absolutnie unikatowy system nadmuchu. To, co Anet tutaj zaprojektowało, jest naprawdę super rozwiązaniem. Jakąkolwiek drukarkę dostosowywaliście do własnych potrzeb, czy to A6, czy A8, Endera, wszędzie trzeba było kombinować z dyszami nadmuchu. Również Delta od Anycubica wymagała korekty dyszy nadmuchu, zawsze z jednej strony nie dodmuchiwało. Tutaj tego problemu nie ma. Dysza jest odlewem i ma otwory wykonane centrycznie, skierowane do środka, tak żeby nadmuchiwało tam, gdzie znajduje się wylot dyszy. Komora, w której znajduje się filament.
Bardzo estetyczne, bardzo fajne rozwiązanie, pod warunkiem, że się używa odpowiednich szpul. To już przy pierwszym pokazie tej drukarki, kiedy żeśmy ją zaprezentowali w krótkim materiale filmowym, 2 tygodnie temu bodajże, to już padły pytania, co ze szpulami. Czy tu się da włożyć każdą szpulę? No, włożyć się da. Prawie każdą, praktycznie każdą, którą żeśmy testowali, daliśmy radę włożyć, natomiast nie daliśmy rady zamknąć pokrywy. Niestety. Problem jest tutaj. Bo o ile wysokość szpuli nie jest problemem, to są typowe szpule, używa tego Spectrum, używa tego Ink 3D, Devil też tego używa i ta szpula daje się do góry włożyć, to tutaj jest taka oś prowadząca, której się niestety założyć nie da. Różnica jest niewielka, bo tu jest taki falc technologiczny bodaj na milimetr i w ten falc technologiczny już by się włożyć to, jak widzicie, dało, daje się to już obracać. Ale potem zaczyna się węższe gardło i już to mocowanie wejść nie chce. W związku z powyższym nie daje się tej pokrywy zamknąć. Chińska szpula nie ma problemu, da się założyć, da się umocować. Szpula e-filamentów, tutaj w ogóle otwór technologiczny jest większy, więc nie ma problemu. Wysokość jest taka sama, więc nie ma problemu. Ta pokrywa tutaj bez problemu się daje zainstalować. Trochę szkoda, bo gdzieś milimetr różnicy robi problem. Trudno też mieć pretensje do Anet w tym przypadku. Oni mają swoje szpule standardowe, na których większość chińskich firm nawija filamenty, bo taką szpulkę z takim wzorem wszyscy znają. Chińskie filamenty przychodzą na czymś takim. U nas ten 1 mm, którego Anet nie wzięło pod uwagę. Nie jest problemem postawienie szpuli gdzieś tu z boku, ale kompaktowość tej drukarki i jej małe wymiary ze szpulą zamontowaną tutaj do góry powodują, że można jej używać właściwie na biurku na co dzień i nie mieć dziesiątek różnych rzeczy obok. Po prostu stoi sobie drukarka, jak coś potrzeba, to się drukuje. Pozostaje albo przewinąć filament, albo używać filamentów, których szpule będą pasowały. Tyle, jeżeli o szpulę chodzi. Jak już jesteśmy przy temacie filamentu, to warto tutaj wspomnieć o również unikalnym systemie ładowania filamentu. Jak widzicie, zresztą każda drukarka typu Delta jest zasilana przez Bowden. Tak samo jest tutaj. Czym się różni ten system od każdego innego, który widzieliście do tej pory? Każdy inny trzeba było najpierw odblokować i wsunąć do niego filament. Potem zamek zamknąć i dopiero podać materiał na dyszę. Tutaj wygląda to inaczej. Wsuwamy filament przez Bowden do oporu i naciskamy przycisk. Reszta dzieje się sama. Jeżeli filament się skończy, to oczywiście czujnik również to zasygnalizuje. Czujnik filamentu jest w tej drukarce wbudowany. Podobnie zostaniemy poinformowani przy wycofywaniu filamentu, że już można szpulę wyjąć i wyciągnąć, bo tu znowu czujnik da znać, że filament został już wysunięty całkowicie z tego odcinka. Nie wymaga to absolutnie żadnej ingerencji z Waszej strony. Napęd jest umieszczony tutaj za tym oświetlonym logo Anet. Tam znajduje się silnik. Działa to naprawdę bardzo sprawnie i bardzo wygodnie. Dobrze, wracamy pomału na dół. Sam system prowadnic to prowadnice liniowe, podwójne, umocowane na stałe w korpusie. One na końcach są gwintowane. To widać, jak się otworzy tutaj pokrywę u góry. Na końcu prowadnice są nagwintowane, zablokowane nakrętkami.
System jest naprawdę stabilny, bo może się wydawać, że ta plastikowa konstrukcja może w jakiś sposób się odkształcać, czy być niestabilna, ale to są tak naprawdę tylko maskownice. Sam system napędu znajduje się tutaj i prowadzenia znajduje się tutaj w środku. Dalej wsporniki samej głowicy to rurki węglowe, na końcu osadzone łożyska, także tu na pewno nic się nie złamie, nic nie pęknie. Czas na komputer pokładowy. Jednostka 32-bitowa. Sam wyświetlacz LCD dotykowy sprawuje się całkiem przyjemnie. Menu ustawień. Tutaj między innymi reguluje się offset drukarki, czyli odstaw dyszy od stołu. Tutaj można również zmienić język. Polskiego niestety na razie nie zauważyłem. Czy będzie? Nie wiem. To zależy, jak się ułoży współpraca z Anet. Jeżeli będą chcieli, żebyśmy przetłumaczyli im menu na język polski, to oczywiście z przyjemnością to zrobimy. Na razie jednak stoi to pod znakiem zapytania. Nie wiadomo. W każdym razie na dzień dzisiejszy polskiego w tych drukarkach nie ma i nie sądzę, żeby w pierwszej partii tych drukarek polski się pojawił. Na koniec menu wydruku. Tutaj pojawią się pliki GCO czy G-Code, z których można skorzystać do wydrukowania modelu. Ta drukarka nie posiada złącza karty pamięci, ale posiada złącze USB, więc załączony w komplecie czytnik, taki typowy anetowy z kartą microSD. Tutaj daje się podłączyć. Pojawiają się pliki i możemy zacząć drukowanie. Wystarczy wybrać odpowiedni plik, a potem nacisnąć Start. I to wszystko, jeśli o uruchamianie wydruku chodzi. Drukarkę daje się podłączyć również przez typowy kabel USB, AB. Próbowałem podłączyć ją do Repetier Hosta. Wszystko działa bez najmniejszych problemów. Tu żadnych kłopotów nie stwierdziłem. Na koniec o zasilaniu. 24V zasilacz wbudowany do środka, aktywny, co słychać. Tutaj cały czas chodzi wentylator, czyli cała elektronika wewnątrz tej podstawy tutaj jest solidnie chłodzona. Nie jest bardzo głośny, nie jest uciążliwy. Samo podejście do zasilania zrealizowane jest przez złącze drukarkowe tutaj z tyłu, takie typowe zasilające, jak przy drukarkach laserowych na przykład. Z boku znajduje się wyłącznik, więc drukarkę można bez problemu odciąć od zasilania dosłownie w kilka sekund. Ja myślę, że Anet zrobiło naprawdę duże postępy od momentu wypuszczenia na rynek pierwszej wersji Anet A8 do tego, co widzimy tutaj w tej chwili. Widziałem jeszcze kilka innych drukarek Anet na targach IFA w Berlinie. Robią mniejsze lub większe wrażenie, ale zaczyna być widać, że firma zaczyna się przykładać do tego, co mówią użytkownicy. O ile wcześniej właściwie to było rzucanie grochem o ścianę, to na dzień dzisiejszy została uruchomiona strona do kontaktu z klientami, gdzie można opisać swoje problemy i jakaś reakcja nastąpi. Więc ja już tego doświadczyłem, więc wiem, że zaczyna ten system działać. Czy ja bym sobie taką drukarkę kupił? Ja generalnie nie specjalnie jestem zwolennikiem Delt. Po prostu ich nie lubię. Ale to jest dobre rozwiązanie, jak ktoś ma mało miejsca na biurku, a mimo wszystko chce mieć drukarkę. Do łatwego i szybkiego prototypowania. Jakość wydruków naprawdę nie pozostawia wiele do życzenia i inną deltę, którą mamy w swojej stajence, trzeba było zdrowo dopieszczać, żeby osiągała to, co ta drukarka po postawieniu jej na stole, bo z pudełka jej nie wyciągaliśmy, jak Wam mówiłem, ale generalnie rzecz biorąc drukuje to naprawdę bardzo ładnie, bardzo szybko
Warte zastanowienia. I odpowiedź na ostatnie Wasze pytanie, a właściwie może dwa. Kiedy ona będzie dostępna? To pierwsze, a drugie za ile? Kiedy będzie dostępna? Prawdopodobnie za 2 tygodnie w Chinach. Zanim trafi do Europy, pewnie potrwa to z 1,5–2 miesiące jeszcze, no bo statki płyną. Jeżdżą też pociągi, trwa to 50 dni. Więc zanim pierwsze egzemplarze trafią na półki naszych lokalnych sprzedawców, to jeszcze trochę potrwa. A za ile? Anet mówi około $300 w Chinach. Po doliczeniu wszystkich kosztów, przesyłek, ceł, podatków i tak dalej, wiadomo, że ta cena się zmieni. Na ile nie wiadomo. To wszystko też zależy od tego, czy Anet rzeczywiście będzie się dalej posuwało w dobrym kierunku i otworzy centralny serwis europejski, o czym rozmawialiśmy z nimi na ostatnim spotkaniu. Mam nadzieję, że tak się stanie. Wtedy koszty obsługi tych drukarek nie będą musiały być brane na barki sprzedawców, a to będzie miało wpływ na lokalną europejską cenę. Ja mogę Wam z czystym sumieniem tą drukarkę polecić. Mam nadzieję, że w krótkim okresie czasu pojawi się ich tutaj u nas na rodzinnym podwórku trochę więcej. Pamiętajcie o łapkach w górę, pamiętajcie proszę o subskrypcjach. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!